Cóż, szczerze mówiąc, tryzub Włodzimierza Wielkiego, nasz herb państwowy, to bardzo estetyczny znak. Tak świetnie wygląda. To jeden z najbardziej estetycznych symboli na świecie. Jest doskonały, jest lakoniczny i można w nim dostrzec naprawdę wiele rzeczy. Słyszałem kiedyś, że tryzub oznacza lewy i prawy brzeg Ukrainy, a w centrum Kijów. I kiedy w Kijowie jest silna władza, kiedy w Kijowie panuje harmonia, to lewy i prawy brzeg też są w harmonii, czyli są posłuszne. O, to też tak, cóż, to tylko luźna interpretacja, tak kiedyś usłyszałem. A więc dzisiaj porozmawiamy o wielkim księciu Włodzimierzu Wielkim, o człowieku, który wprowadził herb do naszej kultury, człowieku, który nas ochrzcił. Oddaję Ci głos, proszę. Tak, Włodzimierz Wielki to jedna z najważniejszych postaci historycznych, powiedziałbym nawet, że najważniejsza w historii Ukrainy, w budowaniu ukraińskiej państwowości. I mówisz o herbie, który przyniósł. Cóż, właściwie to on nam tego herbu nie przyniósł. Herb, nasz tryzub, stał się symbolem narodowym dopiero na początku XX wieku, oficjalnie za czasów Ukraińskiej Republiki Ludowej, tak? Kiedy próbowano ustanowić jakiś herb. Swoją drogą tryzub Włodzimierza Wielkiego był używany przez innych ludzi albo nie ludzi, używali go również Rosjanie. Tak, i na początku XX wieku tryzub mógł stać się ich jakimś tam symbolem i tak dalej, jakiejś organizacji. Dlatego to świetnie, że na początku XX wieku ukraińskim elitom udało się ideologicznie uczynić herb tryzub Włodzimierza Wielkiego, jego osobisty znak, naszym symbolem narodowym. W tamtym czasie, na początku XX wieku, cóż, historia Ukrainy była postrzegana jako organiczna część wielkiej historii Rosji. I dlatego Rosjanie i do dziś tak uważają, mają monopol na Włodzimierza Wielkiego. Swoją drogą u nich ten kult rósł jeszcze w XVI i XVII wieku, a u nas dopiero w XVII wieku zaczęto ponownie odwoływać się do Włodzimierza Wielkiego. A więc Włodzimierz Wielki, kiedy się urodził, gdzie się urodził i komu się urodził? Nie wiadomo dokładnie, gdzie się urodził. Nie wiadomo komu i nie wiadomo kiedy. Nie, no to już jest akurat wiadomo. Projekt zostaje zamknięty. Nie, no spójrz, mamy tu do czynienia ze średniowieczem, a X wiek, XI wiek, głównie X, to naprawdę bardzo trudny czas dla historyków na rekonstrukcję pewnych wydarzeń. To znaczy daty nie są znane. Średniowiecze to wieki ciemne, a to są jakieś mroczne wieki wieków ciemnych. Po prostu brakuje źródeł. Jest tak, no wiesz, jak buduje się naukę, co nie? Źródła pisane, które nie zawsze są, że tak powiem, wiarygodne, ale istnieją jak powieść minionych lat. Tak, powieść minionych lat. I cóż to takiego? To początek XII wieku, tak? Ale opisywane są wydarzenia właśnie o Ruryku i tak dalej, no i tak dalej. Tam o Nowogrodzie coś, no i o Włodzimierzu Wielkim. I ten mnich, który to pisał, Nestor, no on przecież dodawał coś od siebie, mógł dodawać. I dlatego mamy z tym problem. I przy okazji, kiedy się to bada, to trzeba jeszcze innych źródeł zachodnioeuropejskich albo bizantyjskich, greckich, tak? I archeologia. W ogóle archeologia mówi ci od razu o wszystkim, no znacznie więcej. X wiek. Rodzi się w rodzinie księcia Światosława Walecznego, który szedł na wojnę, który chciał przenieść stolicę do Bułgarii, który chciał być nad Dunajem, który rozgromił Bułgarię Wołżańską i tak dalej. Podbił tyle wszystkiego, no i ciągle był na wyprawach. I mówią, że spodobała mu się jedna dziewczyna, no jakby to ująć, i on ją pokochał. No pokochał i z tego związku urodził się właśnie Włodzimierz. A Światosław miał już innych synów z innego małżeństwa prawego, to byli właśnie Jaropełk i Olek. A Włodzimierz to jego najmłodszy syn, z zupełnie innej kobiety, Małuszy. Małusza jest uważana za córkę księcia Mała Drewlańskiego, którego Olga właśnie podbiła, tak? Więc taka to historia. To ciekawe, że wojewoda kijowski, który był przy Światosławie i tak dalej, to przecież Dobrynia, a Dobrynia to rodzony brat tej Małuszy. Dobrynia to imię? Dobrynia to imię, tak. Dobrynia? Taki poczciwiec, chłop, który mógł pewnie i wcześniej gołymi rękami ukręcić komuś głowę? Szkoda go. Coś o nim wiadomo. Imię Dobrynia już słyszałem, ale to mit czy są fakty? Nie, są o nim wzmianki. Właśnie tak o nim, że no, występuje, czyli nie jest postacią mityczną. O ile przy Ruryku to jakieś wezwanie, gdzie coś się zaciera, to tutaj no, są dowody. Dokładnie gdzie i kiedy się urodził, to już trudniej ustalić. W ogóle wszystkie wyprawy, nawet chrzest, mówimy 988, ale niektórzy skłaniają się ku temu, że to 990 rok, 89, oto takie problemy. Co to za niesprawiedliwość? Dlaczego jest imię Dobrynia, a nie ma imienia Złośnik czy coś? Skoro był Dobrynia, powinien być też jakiś wojewoda Złośnik.
No tak, no luty. Lud, tak. Mścisław. Mścisław, tak, w tym stylu może być. Ale znowu, spójrz, Mścisław to prawdopodobnie imię książęce. To też było skodyfikowane. Oglądałem kiedyś wideo u Alfiorowa, tam było właśnie o imionach książęcych. Nie mogli tak nazywać zwykłych ludzi, wojewodów, zwykłych ludzi, mieszczan, bojarów. To czysto książęce imię. Jak Jarosław na przykład, Jaropełk, Świętopełk, ten sam Światosław. Więc on jest w rodzinie Światosława, ale jest bękartem. Nagle ojciec umiera, a potem zaczynają się jak zawsze, co? Wojny domowe. Wojny bratobójcze. Narodowa gra klanów książęcych. Naprawdę, to się właśnie zaczyna. Jaropełk. Jaropełk zaczyna panować w Kijowie, ale tam były pewne okoliczności. Między braćmi zaczyna się wrogość, między Olegiem i Jaropełkiem z jednej matki, a Włodzimierz tak zostaje z boku na północy. Uważa się, że był księciem nowogrodzkim, ale ja też, ponieważ przez całe świadome życie nie interesowałem się jakoś szczególnie X wiekiem, ale Nowogród według archeologii to minimum lata 930-40, a jako miasto założone z grodem, umocnioną częścią, czyli taką fortecą, no takimi grodziskami, to w ogóle lata 1040. I dokonał tego syn Jarosława Mądrego, Włodzimierz Jarosławowicz. I tu pojawia się pytanie naukowców, zwłaszcza Leontija Wojtowicza. To był nasz wspaniały ukraiński naukowiec, zajmował się epoką książęcą, był świetnym znawcą tematyki książąt i on pyta, gdzie właściwie rządzili Światosław, Włodzimierz i Jarosław, skoro Nowogrodu wtedy jeszcze nie było. O czym opowiada powieść minionych lat, skoro archeologia dostarcza twardych dowodów? I on twierdzi, że od tej ustalonej tradycji należy po prostu odejść. Bo przecież w Wielkim Nowogrodzie na tysiąclecie Rosji w 1862 roku postawili pomnik tysiąclecia. A archeologia mówi, że żadnego Nowogrodu wtedy nie było. I dlatego pojawia się kwestia, gdzie wtedy panował Włodzimierz. No tak, bo przecież miał przebywać w Nowogrodzie. I istnieje taka teoria, że Nowogród to miasteczko nad rzeką Orszą. To dzisiejszy obwód smoleński bliżej granicy z Białorusią. Można by rzec etniczne ziemie białoruskie. Cóż, to takie przejęzyczenie, wiesz, Imperium Ukraina, etniczne ziemie ukraińskie. O, tu się we mnie obudził imperialista. Trochę się w tobie obudził. Tak, swoją drogą, duch Ostrockiego. No i jest taki artykuł. Holmgard. To miasto opisywane w sagach skandynawskich, w dokumentach, no, jak nasze kroniki. Tam właśnie rządzili ci wszyscy książęta. A gdzie leżało to miasto? Znajdowało się bardziej na południe od nas. Właśnie ta Orsza, nie pamiętam nazwy, tam jakieś Gniezdowo czy coś w tym stylu, gdzieś tam, a Nowogrodu nie było. Włodzimierz był na północy, a gdy Jaropełk przejął pełnię władzy po zabiciu, no może nie osobiście, ale po śmierci brata Olega, nie miał już konkurenta. Rządzi już samodzielnie. Wtedy Włodzimierz pomyślał, że skoro tak bezwzględnie rozprawiono się z rodzonym bratem, to jego też to czeka. I tu zaczyna się historia Włodzimierza, który ucieka do Skandynawii, a potem z pomocą szwedzkiego króla, który daje mu oddział wikingów, wraca na Ruś i rusza prosto na Kijów. I tak właśnie zaczyna się jego droga po władzę. To fascynujące, bo ta walka o władzę to typowe średniowiecze, takie pogańskie, gdzie klany książęce walczą ze sobą o wpływy i ścierają się z innymi. I mamy tu Europę Wschodnią, wyobraź sobie, do rzeczy Dniepru, aż po sam Bałtyk na północy. To ogromny obszar, jakieś 1,5 do 2 tysięcy kilometrów od Bałtyku aż po sam Krym. No tak, czyli dzisiaj na mapie to Białoruś, kraje bałtyckie, północ, Finlandia, a dopiero potem Szwecja. Rozumiesz, że tę przestrzeń kontrolują ci ludzie, książęta, tak? I tutaj Włodzimierz z powieści minionych lat, w ogóle całe jego wczesne życie znamy z powieści minionych lat, a jak już mówiłem, w powieści minionych lat istnieje Nowogród, którego archeologicznie nie było. Więc tak. I Czyli to są już jakieś pierwsze takie manipulacje tekstem, tak? oczywiście, znowuż, mało jest źródeł, ale patrz, co się tu zaczyna. X wiek, druga połowa. On wraca i zaczyna sięgać po władzę. Włodzimierz w tamtym czasie był w tym momencie bardzo młody. Cóż, dokładna data jego urodzenia nie jest znana, około 960-965 roku, ale w 72 roku już przejmuje władzę w Kijowie. W 72 i miał wtedy około 18 lat, może mniej, może 15, 16, może nieco więcej, ale był wtedy młody. A znowuż, jeśli jesteś młody, a drużyna wojenna, to, że tak powiem, chłopy, faceci, którzy, cóż, Dobrynia, choć tak go nazywają, to wcale nie jest to uzbrojeni mężczyźni, którzy zabijają, którzy dzierżą władzę. I pamiętajmy, to X wiek, kiedy kompas moralny ludzi tak trochę szwankuje. I tutaj książę, to znaczy, że jakoś za nim szli, tak?
Znaczy, że już pokazywał się wtedy jako prawdziwy chłop, że tak powiem, jako książę. I ta historia jest taka piękna historia, że nasz Włodzimierz jest równy apostołom, jest święty, tak? Ale jego życie przed przyjęciem chrześcijaństwa jest tak nasycone, no wiesz, Włodzimierz przed i po to, jak dwie różne osoby, totalny grzesznik i święty. Włodzimierz zdrowego człowieka i Włodzimierz palacza. Tak, coś w tym stylu. I oczywiście zgodnie z tradycją chrześcijańską i kronikarstwem, on już przed życiem, Możemy to interpretować tak. Zobacz, co zrobiła z nim wiara chrześcijańska. oczywiście tak właśnie jest. Przyszedł do Boga i doznał oświecenia. Tak. To był oczywiście pewien konstrukt, bo podkreślam, że wraz z przyjściem chrześcijaństwa jako pełnoprawnej religii tworzy się Ruś. Dlatego ta Ruś za Światosława i wcześniej to Ruś jeszcze pogańska, wieloplemienna, bez takiej centralizacji. Centralizacja zaczyna się od Olgi, a kim była Olga? Chrześcijanką. Ale to długi proces, to nie stało się w jeden dzień. To nie tak, że w 988 roku nagle od Bałtyku po Morze Czarne wszyscy są chrześcijanami, a poprzednie życie. Pamiętasz, Korczyński opowiadał, że niemal w XIII czy XIV wieku na Wyspie Truchanowskiej w Kijowie znajdowano pogańskie chramy. To było pół tysiąclecia po chrzcie Rusi. Tak, oczywiście, chrześcijaństwo nie przyszło od razu. Chrystianizowała się góra, elita i początkowo była to kultura elitarna. Taka elitarna religia dla wyższych sfer. Ale ludzie, ludność w wioskach i miastach pozostawała jeszcze pogańska. Była tam jakaś różnica? Była tam jakaś, nie był, okres przejściowy, oczywiście taka, wiesz, podwójna tożsamość religijna. No wyobraź sobie, jak można porzucić to, w co wierzyłeś całe życie i nadawałeś temu Wierzyli twoi przodkowie, nie tylko ty. ty. I to też przecież było. Przyjęcie chrześcijaństwa przez wielu było wtedy postrzegane jako zdrada. To też trzeba zrozumieć. Ale my tu opowieści minionych lat, to przecież jego życie przedtem, tak? Połock, skąd wywodzi swą państwowość Białoruś. Oni uważają księstwo połockie za coś osobnego, nie? Jest Ruś, księstwo kijowskie i jest połockie, które jest całkiem osobno. Tam też mówią historycy jeszcze w przeszłości. Spierali się, kim był Rogwołod. Ragnwald to Skandynaw, Wiking znowuż, wariak. Albo Rogwołod władający rogiem, czyli powiedzmy Słowianin. Tak czy inaczej było księstwo połockie. I o władzę, bitwa o Kijów oczywiście, potrzebni byli sojusznicy. I właśnie Rogwołod, który panował w Połocku, był za Jaropełkiem. A Jaropełk był oczywiście wrogiem Włodzimierza Wielkiego, przyszłego Wielkiego. I wtedy Włodzimierz rusza na Połock ze swoją drużyną, no i puka do drzwi, do wrót, do bramy, może nawet próbuje je wyważyć i tak dalej. Po chwili mówi: daj mi swoją córkę za żonę, proszę cię, oddaj mi ją, bo bardzo mi na tym zależy. Dawaj. Tak, dawaj, o tak. No i dawaj, Chinazes tam, Chinazes. Zaczyna on tam, przyczepiło się to Chinazes. Tak, to wiesz, ostatnio wszyscy słyszę i sam już zacząłem tak, dawaj. I on niby tak właśnie robi. I jest no jakby znowu rekonstruowane z czego? Z powieści minionych lat. I tam jest powiedziane, że ona mu odmówiła. Rogneda mu odmówiła i powiedziała, że ona no, butów mu zdejmować nie będzie. I to tam takie tradycje jeszcze... Nie, ona w ogóle no niby według legendy powiedziała, że syn niewolnika, Niewolnik, tak? niewolnicy nie jest równy. Tak, nie jest równy, oczywiście. To jest odbierane jako obraza honoru w tamtym czasie, takiego książęcego i tak dalej. Ale to był fakt. Ale co tu ciekawe, że ona mu odmawia. W zasadzie to Rogwołod odmawia mu sojuszu, że tak powiem, przeciw Jaropełkowi. Oto. Dostał od niej kosza. Dostał, tak mówię, dostał kosza i tak dalej. No to już tak żargonowo. Oto. I w tym momencie nic lepszego, że tak powiem, nie wymyślono i nie zrobiono. Jak po prostu wziął siłą, publicznie zgwałcił Rognedę. To niby śmieszne? No to koszmar, to obrzydliwe. Nie, to obrzydliwe. Rozumiemy. Ty po prostu rozumiesz, no święty, tak? A przed... Po prostu tak powiedziałeś. Nic lepszego nie wymyślono. Tak, Niby tak, po co wymyślać koło na nowo, prawda? Jak inaczej podbić ludzi, jak nie po prostu zgwałcić ją przy wszystkich krewnych, a potem ich zabić? ja i zabić krewnych. X wiek. Zabić ojca, zabić brata. No to realne. To Ostra gra o tron. Ostra to X wiek. Tak to właśnie było w Grze o Tron. Tam przecież najlepszy odcinek to Krwawe Gody, O, świetnie, tak. gdzie wszystkich zabili, po prostu otruli. Właśnie tak jest, naprawdę. Dlaczego tak się zaśmiałem? Bo dla nas Ruś i ten X wiek są tak bardzo odległe, tak niezwykle dalekie dla naukowców, że nawet naukowiec, który ma archeologię, źródła i tak dalej, rekonstruuje to, ale dzisiejszy naukowiec i tak nie ogarnie X wieku, bo to zupełnie inny wymiar, możemy go sobie tylko wyobrażać. Tak, wyjaśnię ci, czemu się zaśmiałeś, bo to była reakcja szokowa. Reakcja na szok to zawsze albo śmiech, albo łzy.
Ale kurczę, to naprawdę szokuje. Myślisz sobie, kurczę, Włodzimierz Wielki, człowiek, który przyniósł nam chrześcijaństwo, któremu stawiamy pomniki, którego szanujemy, który jest na banknotach, którego wszyscy kochamy, o którym uczymy się od dziecka i nagle bach, taki fakcik. Wychodzi na to, że to po prostu gwałciciel. Tak, i jak mamy do tego podejść? No co mamy teraz powiedzieć? Włodzimierz Wielki, oj, zły człowiek, potępiamy, wykreślamy z historii. No cóż, słuchajcie, takie to były czasy. Po pierwsze, kim my jesteśmy, żeby go wykreślać? Serio, jak można go tak po prostu wymazać? A po drugie, to faktycznie inne czasy. I znowu, oceniamy to z dzisiejszej perspektywy przez pryzmat wartości, które mamy teraz, a które wtedy nie istniały. Kiedy ludzkie życie było, no słuchaj, handel niewolnikami był normą. O czym tu w ogóle mówić w tamtym kontekście? I o Włodzimierzu w tym momencie mówimy, o no jasne, człowieku, patrz, zgwałcili, tu zabili, co to za książę na czele naszego państwa, święty i tak dalej, a tu taki morderca. Gdzie był Dobrynia? Gdzie był Dobrynia? Co, pewnie mu pomagał. No właśnie. Swoją drogą mówią, że on go, jakby to ująć, zmotywował. Dobrynia był starszy, tak? I on, no o co chodzi? Nie mógł postąpić inaczej. Bo po pierwsze dostał odmowę, to była osobista zniewaga. Obrazili go, jeśli wierzyć kronikom. Obrazili go, że jest synem niewolnicy i ona nigdy za niego nie wyjdzie. To po pierwsze obraza. Po drugie odmówili sojuszu. Po trzecie, co robić? I gdyby wycofał się spod Połocka i poszedł dalej, to prawdopodobnie ta drużyna, ci faceci, wikingowie, waregowie, którzy z nim byli, uznaliby go za słabeusza. I wtedy nie znalibyśmy Włodzimierza Wielkiego jako chrzciciela i tak dalej. Po prostu przyszedłby ktoś inny, kto by powiedział, no a ja zrobię. Inaczej, mocniej, tak? I dlatego to jest takie wymowne. Bo mówisz, dobra, odmówiliście, obraziliście mnie, to teraz macie za swoje. Dlatego trzeba to zawsze rozumieć w kontekście tamtych czasów, zawsze w ramach wartości, które panowały w tamtym Momencie. No kurczę, Igora rozerwali brzozami, Olga spaliła. Drewlan. Spaliła? Drewlan i Skorostań, no tak. No, Tak, to było wtedy normalne. I po tym, jak bierze ją siłą, nawiasem mówiąc, urodził się potem Włodzimierz, Jarosław. Mówią też przecież, że urodził się Jarosław to właśnie w wyniku tego, czy w wyniku tego, tak. I mówią, że właśnie w wyniku gwałtu. Jarosław dlatego też nie kochał później swojego ojca. on z nim walczył. Znowu, to jest dzisiejsza interpretacja. Walczył z nim, oczywiście, szedł na niego i też był na północy, tam gdzieś w Nowogrodzie, jak mówią. Ale on, To wychodzi na to, że Jarosław ma białoruskie korzenie? Między innymi. tak, Białorusin zapewne. Cóż, nie było jeszcze takich Białorusinów, Ukraińców. Tak, byli Słowianie, różne plemiona. No, i dalej on idzie na Kijów. I od tego momentu on już, jakby Jaropełk, nie ma już sojuszników. I oto jest taka data, też umowna, 972 rok, kiedy Włodzimierz już obejmuje kijowski tron i zostaje wielkim księciem kijowskim. Wielki książę to ten wyższy od innych książąt, swoich krewnych, czyli tutaj nominalnie wyższy, kogo trzeba słuchać. Opowiedz raz, jak dokładnie Włodzimierz przejął władzę w Kijowie. Cóż, po pierwsze, historia jest taka, że on jakby wywabił swojego brata, a potem go zabito. Jaropełka, o którym mówimy. Z innej matki, on nie jest od Małuszy, tak. Raz, a po drugie, co znowu ciekawe, kobiety, bo Włodzimierz Wielki to człowiek, który miał wiele żon. Tak, nie była tylko jedna oficjalna i było wiele nałożnic. Cóż, to już oddzielna historia, o tym porozmawiamy. I on żonę Jaropełka też wziął sobie za żonę. I współczesny człowiek powie masakra, tutaj zgwałcił, siłą wziął, zabił rodzonego brata i jeszcze żonę mu zabrał. A rzecz w tym, że jest też taka opinia, dlaczego wziął żonę Jaropełka. Otóż ona już nosiła właśnie. Była już w ciąży i nosiła już syna swojego brata. I mówią, że aby ją chronić, wziął ją jako swoją żonę. Cóż, żeby nie było na niej jakiejś zemsty, wrogowie i tak dalej. Opa, szlachetność odblokowana. Tak, jest jeszcze opinia, że on jakby wcale nie chciał zabijać Jaropełka. I tam mówią, że tam były intrygi, znowuż. To takie średniowiecze, że można wiele zgadywać, no ale fakty są takie, zabili i on już panuje w Kijowie. Słuchaj, mówimy o mokrej robocie, więc trzeba nam też pokazać. Serhij Iwanowicz, właściciel tego wspaniałego muzeum, podrzucił kilka rzeczy prosto z tamtych czasów, prosto z czasów Włodzimierza Wielkiego, czym ludzie się nawzajem rżnęli. Zobaczmy. Zatem, tak to wygląda. Cóż, rozumiem, że rękojeści nie są z tamtego czasu. Zgniłyby drewno, a metal jest z tamtego czasu. To Włodzimierz Wielki ją trzymał. Oto taka, co to, siekiera, tak? To siekiera, to nożyk taki oto
Też znowu rękojeść jest już odrestaurowana. Cóż, to współczesna, tak. Tak, a metal z tamtych czasów. Serhii Iwanowicz opowiadał, że u nas tutaj pod Sumszczyzną, no po prostu noży jak gówna, krótko mówiąc. No typu bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Że ludzie pewnie po 10 noży ze sobą nosili, tylko się stępiły. Nowy robili. A to jest taki bajer, zgadnijcie co to? Nie zgadnę. Ja nie, no nie granat na pewno. No to wiesz, coś w stylu mina przeciwpancerna, mina przeciwkonna, rozumiesz, czaisz? Cóż, nie mina, ale idea. No typu to rozrzucali, żeby kiedy na koniach cię atakują na punkcie kontrolnym. Przebija mu no nogę. Swoją drogą, o ile mi wiadomo, takie siekiery i topory były popularne głównie dlatego, że żelazo od zawsze, jak powszechnie wiadomo, było materiałem niezwykle kosztownym, bardzo drogim. No tak. I idąc dalej, w X czy XI wieku ciężko zbrojny wojownik to przede wszystkim kolczuga, hełm, tarcza i do tego na przykład miecz, prawda? A w XIII wieku ma już na sobie więcej, pojawiają się zbroje płytowe i tak dalej. W XV jest już cały w żelazie, ale to kosztowało, więc większość tych, którzy brali udział w walkach, miała właśnie taką siekierę. Bo to jest drewno, a metalu jest tutaj niewiele. Tak, to była taka, powiedzmy, wersja budżetowa, bo taki uzbrojony bojar czy drużynnik miał kupiony miecz, który był wart tyle co 3 wsie lub 3 osady. No. A więc Włodzimierz Wielki, syn Światosława Walecznego, urodził się z Klucznicy, kobiety zajmującej się gospodarstwem. Później swoją młodość spędza na niemal nieustannych walkach o tron ze swoimi przyrodnimi braćmi. Był też w Szwecji. Pojechał do Szwecji, zebrał tam wojsko, po drodze zabił Połockiego. Księcia. Wziął jego córkę, Tak. wziął jego córkę za żonę, potem wywabił Jaropełka, zabił go i jego żonę też wziął sobie za żonę. I w 972, tak mówisz? Tak. W 972 zostaje wielkim księciem, Włodzimierzem Wielkim Kijowskim. Cóż, przydomek wielki nadaliśmy mu znacznie później, jako taki dodatek do imienia, ale chciałbym jeszcze chwilę o kronice, o powieści minionych lat. To jest, wiesz, niezwykle wiarygodne źródło. To w sumie taki lachen tamtych czasów, co? No tak, Nestor to pisze. Gdyby żył dziś, miałby telegrama, pisałby storyletery. Storytellerem, tak. Blog. Tak, Storyteller to taki blog. W gruncie rzeczy to jest właśnie taki blog. I tam Nestor opisuje, że miał on niesamowity temperament erotyczny, libido mu po prostu buzowało. Naprawdę tak pisze? Tak, no nie tak dosłownie. Pisze, że miał w sobie wiele, jakby to ująć, pożądania, bardzo dużo tego było, Energii seksualnej, lubieżności. jakiejś tam lubieżności, tak? I że miał w Wyszogrodzie, Berestowie i jeszcze gdzieś indziej, tu 300, tam 300 i tam 200, razem 800 nałożnic. A kiedy on w ogóle wojował? I kiedy zajmował się sprawami państwa? Wykarmić je wszystkie? No serio, 800? Każdej auto, stajnie? No dobra, to nałożnice. Nie stajnie, ale i tak muszą przecież jeść, pić i dbać o siebie. I tutaj pewnie Nestor Kronikarz znowu dopisał parę zer. Dlatego wszystkich ochrzcił, żeby ich umyć. On to wyolbrzymia, żeby pokazać, patrzcie, miał 800 nałożnic, a potem nagle stał się takim, powiedzmy, aniołkiem. Zostało tylko 80. Ale wracając do tego temperamentu erotycznego, który podkreślam, są tu dwie kwestie. W ówczesnym wyobrażeniu, nawet w XII wieku, tak, temperament seksualny i taki erotyzm, tak, to uchodziło za zdrowego człowieka, normalnego faceta. O to też chodziło. No, książę. No cóż, potomstwo. Tak, potomstwo znaczy, że jest normalny, taki zdrowy chłop, zuch. Jeśli nie może, to znaczy, że nie chłop, nie książę w tamtym czasie, tak, to raz. Dlatego nawet Nestor Kronikarz, powiedzmy, nie tyle się zachwyca, co tak podkreśla, że niby jaki ten Włodzimierz dzielny. Zazdrości. Tak, no możliwe, że tak właśnie jest. Tego już nie będę oceniać. Oto raz, to jest tak realnie podkreślone. Znowuż, jeśli spojrzeć na czas przed chrystianizacją, przed przyjęciem chrześcijaństwa, widzimy, że on kobiety po prostu wszędzie miał nałożnice. Wyobraź sobie 300 tam. Po co 300 nałożnic? Tam w Berestowie. No a ilu tam było mieszkańców? Czy tam same nałożnice mieszkały? No myślę, że tak. Zajmowały się biznesem, Ilu ludzi w Kijowie wtedy żyło? nie wiem. Jak tam było z prawami kobiet w tym X wieku, to po prostu masakra, tak, no. Jak było? Nijak. W ogóle ich nie było. No więc on przejmuje władzę i tu zaczyna się dla nas ciekawa historia. Włodzimierz Wielki w tym momencie, no już, jest księciem, ale skoro pokonał Jaropełka, trzeba jakoś to państwo zunifikować. Tak, musi przecież rządzić. A był bardzo mądry. To fakt, bo długo utrzymał się na tronie.
To znaczy, że miał poparcie, znaczy, że potrafił nawiązywać kontakty, świetnie rozumiał, jak mobilizować te zasoby i zaczyna przeprowadzać tę tak zwaną reformę pogańską. To jest jeszcze w podręcznikach do historii u nas opisywane i że tam stanął na wzgórzu Chram w Kijowie i tak dalej, tam Perun, Złota Broda u niego i tak dalej. Oto i on reformuje. Właśnie pogaństwo próbuje stworzyć z niego coś w rodzaju religii państwowej i wyłania jednego głównego boga, przede wszystkim Peruna. I żeby kult Peruna rozprzestrzenił się na wszystkich. Ojej, to znaczy, czyli zanim wprowadził chrześcijaństwo, on jeszcze reformował pogaństwo? Tak, oczywiście doskonale widział, że trzeba je zreformować. Dlaczego? Bo plemiona są różne i plemiona zostają tam, gdzie żyją i mają swoje kulty. U jednych dać Bóg, u innych Perun, u jeszcze innych inna bogini lub Bóg, któremu oddają cześć. I Włodzimierz widzi, że trzeba to zunifikować. Ale to się nie udało. Ta reforma była, powiedzmy, już przestarzała, bo ówczesna geopolityka była taka, że wszystkie sąsiednie wielkie, normalne, wielkie państwa, które są już częścią cywilizowanego świata, są chrześcijańskie. I dlatego oto Polska niedawno przyjęła chrzest, trzeba stać się państwem chrześcijańskim. To daje ci dostęp do dialogu, bo chrześcijańskie państwa, chrześcijańscy władcy nie uważali pogańskich władców za równych sobie. I wtedy Włodzimierz Wielki rozumie, że to koniec, czas reform dobiegł końca. Pogaństwo przeżyło już swój, powiedzmy, etap cywilizacyjny. I tutaj zaczyna się już ciekawa historia z chrystianizacją. U nas oczywiście to w Dnieprze, ale nie w Dnieprze. To rzeka Poczajna, tam chrzczono Kijowian. I tutaj znowuż mamy rok 988, boom, wszyscy ochrzczeni, chrześcijanie, jest okej. Nie, to Kijowianie, którzy de facto zostali ochrzczeni w trybie dobrowolno-przymusowym. Ale ponieważ Kijów miał już wielu zagranicznych kupców, na przykład Ormian, którzy byli już chrześcijanami, Greków, to była to już strefa kontaktu kultur i religii, więc podchodzono do tego tolerancyjnie. I sami stawali się chrześcijanami, dlatego kupcy często już wcześniej przechodzili na wiarę chrześcijańską, ale chrześcijaństwo w tym czasie rozprzestrzenia się stopniowo. Przyjmują je wielkie ośrodki książęce, a potem powoli idzie to dalej. I nawet w XIII wieku na pewno na terenach dzisiejszej Moskwii plemiona fińsko-ugryjskie, które tam były, i inne plemiona słowiańskie pozostają poganami. Cytat o tym, jak Włodzimierz zwalczał pogaństwo. A gdy przybył, kazał on powalać bałwany. Jedne kazał porąbać, a inne ogniowi oddać. Bałwany to, jak rozumiem, rzeźbione w drewnie, tak, figury bogów. Peruna zaś kazał on przywiązać koniowi do ogona i wlec z góry po boryczewym zjeździe do ruczaju i 12 mężom kazał bić go kijami. Potem zaś Włodzimierz posłał posłańców swoich po całym grodzie, mówiąc: jeśli nie zjawi się kto jutro nad rzeką, bogaty czy ubogi, czy starzec czy niewolnik, to mi on przeciwnikiem będzie. A nazajutrz wyszedł Włodzimierz z popami cesarzowej i korsuńskimi nad Dniepr. I zeszło się ludzi bez liku, i weszli oni do wody, a popi stojąc modlitwy odprawiali. I można było widzieć radość wielką w niebie i na ziemi, że tyle dusz się zbawia. W rzeczywistości Włodzimierz przeprowadzał depoganizację. Tak, też widziałem westernizację, gdzie pogański krótko mówiąc, jasne. Obalał pomniki, myślę, że były tam jakieś ulice Peruna, to zmieniali nazwy ulic. Bez wątpienia, tak, tam plac czego, plac tamtego dać Boga, tak, wszystko tam, plac Jezusa. Nie, spójrz, to co przeczytałeś, tak, to jest powiedzmy fragment z powieści minionych lat. Znowu, mnich to tutaj opisuje, tak, jakby to ująć, on to już sam wplata, tak? Nie jest świadkiem nie jest uczestnikiem tamtego wydarzenia, ale cała ta sprawa, że konie kijami obili i tak dalej, ma jakiś swój sens? I pewnie ma to swój słowiański sens, jak wygnanie jakiegoś ducha, obicie kijami, wyrzeczenie się i tak dalej. I konie też są uważane za taki być może ten łącznik z innym światem na przykład. I tak dalej, tak? A tym bardziej, że to jeszcze słowiański świat pogański, gdzie wyobrażenia zwierząt, całej tej natury, zjawisk były bardzo silne. I dlatego tam to wszystko też miało swoje normy i zasady, bo poganie to przecież nie byli po prostu jacyś dzicy ludzie. Tak, były ofiary z ludzi, które wciąż się zdarzały ku wielkiemu żalowi. Tak, gdzieś w powieści minionych lat też to jest. Pogaństwo to w rzeczywistości bardzo ciekawa kultura, bo nawet teraz jest wielu ludzi, mam nawet znajomych, którzy są poganami, i oni zagłębiają się w te wszystkie kultury, ran bogów. Oglądałem filmiki
kijowskich pogan, którzy wyjaśniają logikę, dlaczego w XXI wieku wciąż wyznają tę religię. Tam też wszystko jest dość ciekawe. To nie tak, oczywiście my możemy jakoś stereotypowo wyobrażać sobie poganina, że to ktoś, kto po prostu chodzi i rżnie barany i modli się do Boga Słońca. Nie. Cóż, to pewnie o wiele bardziej złożone niż nam się wydaje powierzchownie. Oczywiście, banalna rzecz, żeby się tak zastanowić. Rzymianie przecież byli poganami, a jakie mieli imperium? Z czasem okazywało się, że pogaństwo też się zmieniało i stawało się bardziej ofiarnicze. Już tam ludzi nie rżnęli, zwierzęta na przykład. Potem przestali zwierzęta, po prostu już tam ziarno sypali i tak dalej, różne obrzędy. Oto chrystianizacja. To najważniejsza rzecz, jaką zrobił Włodzimierz Wielki. Bo Włodzimierz Wielki naprawdę staje się tu wielki, bo kładzie fundamenty pod stworzenie Rusi ze stolicą, z rezydencją w Kijowie, z głównym miastem, jako ówczesnego pełnoprawnego państwa średniowiecznego. Dostęp do klubu elitarnych państw, dostęp do Bizancjum. Ale jaka to historia? Jak to się stało? On przecież nie tylko chrystianizował, sam wystąpił. Trzeba przecież samemu się ochrzcić i kogoś wezwać. Kogo wezwać? Albo łacinników, no jak łacinników Rzymian, albo Rzymian z południa, czyli Bizantyjczyków, Greków, Romejów, jak mówiono. Oczywiście wybór padł na Bizancjum. I tu uważa się tę historię, pamiętasz, też z powieści minionych lat i tak dalej, że wybrali prawosławie, bo można pić. No pić. Co to za... nie wiem. Nic z takiej historii, nie. To z dzieciństwa. Pamiętam, że Włodzimierz Wielki wybierał wiarę. Nie, po prostu tak mi to przedstawiono. Pamiętam, czemu nie wybrano islamu, bo tam nie wolno pić. I wieprzowiny jeść nie wolno. A dlaczego wybrano między Bizancjum a Rzymem? Nie, to inna sprawa. I po pierwsze, wtedy nie było Bizancjum i Rzymu. Więc po prostu to wszystko był świat chrześcijański, jedna religia. Nie było jeszcze prawosławia i katolicyzmu. To jeszcze przed schizmą, tak? Przed 1054 rokiem, tak? Już dwa ośrodki o różnym ciążeniu. Papieże rzymscy tam ich nie uznawał. Właśnie patriarcha ekumeniczny konstantynopolitański. Uważali, że oni nielegalnie tam sfałszowali dokumenty i tak dalej. Jak się okazało w przyszłości, to prawda, były sfałszowane. Tamta Konstantyna, nie pamiętam, nie było, tak, jakaś tam darowizna się nazywała. Ale jeśli weźmiemy to dwa różne ośrodki, tu świat ciąży bardziej ku greckiemu, a tam świat już, jakby to ująć, pod wpływem północy, to Święte Cesarstwo Rzymskie, koronacja Ottona i tak dalej. I do dziedzictwa Rzymu pretendują dwa ugrupowania, dwa państwa. Pierwszym legalnym spadkobiercą Rzymu jest Cesarstwo Bizantyjskie, które samo nazywało się Cesarstwem Rzymskim, nie nazywało się Bizancjum. To Cesarstwo Rzymskie, Romania, Romeja i tak dalej, Imperium Romanum. I tutaj pretendują do Cesarstwa Rzymskiego, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, jak później się nazywało. To już dwa różne ośrodki i w liturgii dwa różne ośrodki i różnice już się pojawiały, co doprowadziło w przyszłości do rozłamu politycznego i dogmatycznego. Wybór w stronę chrześcijaństwa był oczywisty. Wszystkie sąsiednie kraje, szczególny partner, którego grabiono, z którym handlowano, to Bizancjum. Rzym, Cesarstwo Rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu, albo też Nowy Rzym, ale ta nazwa Nowy Rzym się nie przyjęła. I tutaj Włodzimierz Wielki wprowadza nas, to jest najważniejsze, co trzeba zrozumieć, w kontakt z tym starym Rzymem, z tą cywilizacją. Jak to było? Oczywiście Cesarstwo Rzymskie, czyli bizantyjskie, no tak, nie wszystkich chrystianizowało, ale to była taka soft power. Miękka siła Bizancjum, a w rzeczywistości silna, bardzo silna moc Bizancjum, chrystianizując narody wokół siebie, po prostu czyniła je mniej, że tak powiem, barbarzyńskimi i agresywnymi wobec siebie. Oto Ruś. Olek, Igor, proszę bardzo, wyprawy morskie, Konstantynopol, tarcze przybili, jak to mówią, Światosław znów zaczął, znów ci poganie, a tu chrześcijanin. I Włodzimierz Wielki też próbuje się tam dobić. I tutaj nadarza się taka okazja bardzo dogodna w tamtym momencie. W Bizancjum cesarz Bazylii II, będąc młodym cesarzem, był słaby politycznie, z czego skorzystali jego oponenci. Dali mu popalić i tak dalej. I tam pojawia się jego oponent, który chce odebrać mu władzę, by umownie zabić prawowitego cesarza Basileusa, jak to się nazywa po grecku. Zabić go i samemu zostać cesarzem. I wtedy zwraca się, no do kogo się zwrócić? No do kogo? Zwraca się do Włodzimierza. Sam cesarz Bizancjum Bazylii zwraca się do Włodzimierza. Włodzimierz na to, o żaden problem. Walczyć lubimy, zaraz pomożemy. Pomaga mu, ale czego chce w zamian? Chce w zamian ręki jego siostry, córki poprzedniego cesarza, Romana,
Co to za bezczelność? Barbarzyńca? Przecież nie możemy dać ręki siostry nawet cesarzowi rzymskiemu, bo ich nie uznajemy. Co to za barbarzyńcy? Jak to? A Włodzimierz tak chce. On pomaga, on ratuje cesarza i faktycznie ratuje cesarstwo bizantyjskie, jego legalną władzę. No i po tym oczywiście obiecał: tak, ręka mojej siostry Anny będzie twoja, wszystko będzie, pieniądze, chrystianizacja. A tu nic, tamten pewnie już sobie pali sziszę. Wystawił go, co? Opa, wystawił go. Włodzimierza, a Włodzimierz przecież, jakby to ująć, Nie jest ułomkiem. nie jest, już o tym mówiliśmy, może przyjechać i siłą wziąć. Może go rozliczyć ze słów. Tak, może go rozliczyć. No ale wiadomo, cesarz to jednak wielka postać. I w tym momencie robi bardzo mądrą rzecz. Pokazuje swoją siłę militarną i tak zwaną wyprawę korsuńską. Jest ona opisana w powieści minionych lat. Właśnie, co to za Korsuń? Korsuń to dawna ruska, nasza ukraińska nazwa miasta Chersoń. Ale nie dzisiejszego Chersonia, lecz tam, gdzie Sewastopol, Chersones Taurycki, jak go zowią, Chersones. Swoją drogą to ciekawa sprawa. Jeśli nasi słuchacze mają jeszcze gotówkę, mam na myśli pieniądze, walutę, a nie tylko karty, to przypomnijcie sobie, co jest na banknocie jednochrywnowym. Na tym starym? Na współczesnym, a potem na starym. Na współczesnym jest cerkiew dziesięcinna. Ale na starym po pierwsze Włodzimierz Wielki, wspaniały książę, który wygląda jak książę, wąsaty, srogi, dumny. Na dzisiejszej jednej hrywnie to jakiś książątko. No, po prostu jak jakiś menel. No nie wiem, wygląda jak menel, To już moneta. buzia jakaś dziwna, mała, w stylu co to za książę? To książę, który bezczelnie rzekł Bizancjum: chce siostrę, trzeba chrystianizacji. Pokazał siłę, budował państwo. Pierwsza murowana cerkiew. Czyli no, to był władca wschodniej Europy. A u nas ta stara hrywna z 97 czy 4, nie pamiętam, pierwszy wzór, była świetna. Książę super. A po drugie, na odwrocie nie ma cerkwi, lecz ruiny Chersonezu, tego miasta na terenie dzisiejszego Sewastopola. I tam są właśnie ruiny tego miasta. I to jest bardzo symboliczne, ponieważ państwowość, ta religia, chrześcijaństwo przychodzi do nas po samodzielnym chrzcie, kiedy ochrzcił się już w Korsuniu, jak u nas wcześniej go nazywano, w Kersonezie. Włodzimierz Wielki na Krymie. Więc to nie tak, że Krym jest czymś odległym dla Ukraińców. O, powiązanie, tak, ukraińskiej historii z Krymem. Gdzie Moskwa? A my już odpoczywaliśmy tam na Krymie. Wołodia na Krymie Już odpoczywaliśmy, gdy żaby kumkały, na Krymie już odpoczywaliśmy. odpoczywał. No tak, oni przecież wymyślili, że wszystko zaczęło się od Nowogrodu. A tu i Nowogrodu nie ma i widzisz, jak ta imperialna wielkość, trudno im z niej zrezygnować. Cóż, to trzeba nagrać w oddzielnym filmie. Więc tak, on idzie z wojskiem, oblega miasto i zdobywa je, a Korsuń był najważniejszym miastem dla Bizancjum na Krymie. To dawało kontrolę nad Krymem, to dawało kontrolę nad handlem, który szedł Dnieprem od Wariagów do Greków i w rezultacie zajął cały Krym. A imperium nie miało sił, by go odbić. I tyle. Musieli wysłać już swoją siostrę Annę, musieli wysłać pieniądze i oczywiście księży. I oni, no cóż, żeby przeprowadzili chrystianizację. I już w Kijowie uroczyście zostało to dokonane. Specjalistów serwisowych, tak żeby tam wszystko skonfigurowali. Tak, wszystkich, tak. I tutaj już tak, i tutaj co widzimy, pojawia się już centralizacja władzy. Ta władza z Kijowa rozprzestrzenia się na miasta, gdzie rządzą ludzie z jego rodu i tak dalej. Oto. I on chce swoją władzę wzmocnić materialnie, jest już chrześcijańskim władcą. On już nie, tak, jest grzeszny, ale to odkupuje. I podlegają mu już ludzie, za których powiedzmy jest odpowiedzialny przed Bogiem. Budowana jest cerkiew dziesięcinna, cerkiew Bogu Rodzicy. A dziesięcinna dlatego, że właśnie 10. część oddaje na jej budowę. I to jest pierwsza taka wielka cerkiew. Zbudował dziesięcinną. Tak, to jego cerkiew dziesięcinna. I tu znowu mamy symbolizm. Mieszkańcy Kijowa, no my, Ukraińcy, tak bardzo czujemy cerkiew dziesięcinną w Kijowie, ale jej nie ma. Są tam ruiny. Zarys fundamentów. I tu bardzo ważne jest, że architektura ma znaczenie sakralne. I Moskwa bardzo z tego korzysta. Dla nich Włodzimierz jest swój. Dla nich Włodzimierz to pewien twórca, no, przyniósł chrześcijaństwo. Mówią jeszcze, że przyniósł prawosławie, choć nie było wtedy nawet takiego pojęcia jak prawosławie.
I cerkiew dziesięcinna, tak, dziesięcinna to, bo przecież katolicy to nie chrześcijanie, tylko prawosławni to chrześcijanie. Cóż, są mistrzami świata w debilizmie. W przeinaczaniu chciałem powiedzieć, ale twoje też. Wybacz, po prostu nie mogę inaczej. To całkiem trafny synonim słowa przeinaczenie, można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie tak. Tak, i oni wszystko. I tu ważne jest, że w tym momencie Włodzimierz Wielki, wprowadzając chrześcijaństwo, dołącza do kultury bizantyjskiej, czyli do kultury rzymskiej. Przyjeżdżają architekci, budują cerkiew dziesięcinną. Cerkiew dziesięcinna dla ówczesnego średniowiecznego Słowianina, dla tych wszystkich plemion, ludzi, Kijowian. To budowa była po prostu gigantycznym przedsięwzięciem. Cerkiew Bogu Rodzicy, dlaczego jest ważna? Jest fundament, jest jej znaczenie. Ale Kijowianie i Ukraińcy, my nie czujemy tej wagi. To znaczy ona jest, a Rosjanie wcześniej tak właśnie robili. Po pierwsze, pierwszym, który poczuł wagę cerkwi dziesięcinnej, był metropolita Piotr Mochyła. Zaczął ją odbudowywać. Małą część tam, gdzie była ruina, dobudowano taki fragment. Została zniszczona, zbudowano nową cerkiew dziesięcinną. W połowie XIX wieku w typowym moskiewskim stylu. Taki neobizantyjski, neomoskiewski styl z taką kopułą cebulastą, tak zwana czapka Monomacha. To nie jest ukraińska architektura, ale w Kijowie ona podkreśla, że oto jest, zburzono ją. I przy okazji cerkiew dziesięcinna to przykład tego, że książę Włodzimierz Wielki doskonale rozumiał swoją odpowiedzialność. A po drugie, jako strateg myślał o przyszłości. Myślał strategicznie. To dało podstawy, by na przyszłość na zawsze uczynić Kijów najważniejszym centrum chrześcijańskim w Europie Wschodniej. I tyle. Gdyby Włodzimierz tego nie zrobił, gdyby inni książęta nie zrobili, wiemy, że nie ma innych. Jest Włodzimierz, kropka, on. To jest to znaczenie, którego nie potrafimy nawet ogarnąć. I dlatego to świetnie, że mamy herb, właściwie jego osobisty znak, to jest jego prywatny znak. To nie jest znak innych książąt, nie Światosława, to znak Włodzimierza. Jest on w tym momencie podobny do pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Jest podobny, w tym czasie żyje ze Stefanem Isztwanem, też pierwszym królem Węgier. I oni też mają koronę, ten herb, taki krzyżyk, nieco odwrócony i tak dalej. To właśnie nasz Włodzimierz. To taka tytaniczna postać. Po chrystianizacji pojawia się więcej piśmiennictwa. Mówią, że otwierano szkoły, do których dzieci wysyłano siłą, bez rodziców, żeby się uczyły w taki sposób. I tak postępuje oświecenie. I od tego momentu zaczyna się Ruś, można powiedzieć. Formuje się już jako średniowieczne państwo. Nie wcześniej. Właśnie za Włodzimierza Wielkiego ona się kształtuje i to dziedzictwo przechodzi na jego syna. Tak, to znów była walka o tron, ale jednak jego syna, Jarosława Włodzimierzowicza, który kontynuuje i jeszcze bardziej umacnia potęgę Kijowa i własnego państwa w tamtym czasie. Opowiedz jeszcze trochę o herbie, jeśli coś wiesz, skąd się w ogóle wziął i co oznaczał w tamtych czasach. Możemy tylko zgadywać, co oznaczał i możemy tylko zgadywać, jak się nazywał. Tak, przy okazji radzę zwrócić się do naukowca zajmującego się sfragistyką, nauką o znakach i symbolach, do Aleksandra Alfiorowa. On jest tu prawdziwym specjalistą, to jest właśnie jego wąska dziedzina i nie wiemy tego. Tryzub to już nazwa z XIX wieku, kiedy zaczęto go po prostu tak nazywać. Po włosku tridenti, Tak. albo po prostu trójząb. Uhu. Niektórzy mówią, że to kształt orła, sokoła spadającego na swoją zdobycz, tak to też przedstawiają. Mamy też tutaj naszywki niektórych wojskowych. W naszych ukraińskich formacjach też są. Widzę tu obraz takiego sokoła, jakiegoś ptaka, jakby trójząb skierowany w dół. Uhu. To po pierwsze. Ale mimo wszystko, jeśli spojrzeć na inne odmiany, to u innych książąt są albo dwa zęby, albo coś tam jeszcze, albo gdzieś dodany krzyżyk i tak dalej. Zmieniają swoje formy, ponieważ jeden musiał odróżniać się od drugiego. Bo to oznaczało po prostu, jakby to ująć, znak, piętno, to co moje, żeby przekazać prawo własności. Oto jeśli zobaczysz na przykład jakiś płot, a na drzewie będzie wydrapany właśnie trójząb, to jest to własność księcia Włodzimierza Wielkiego. Cóż, to taki numer inwentarzowy, wiesz, jak dzisiaj? Tak, A to był taki swoisty numer inwentarzowy. umownie oznaczało to granice państwa. Własność, do kogo należy, co należy. Ponieważ to jest książęcy Autograf. podpis, znak oznaczający, że to własność księcia, własność Włodzimierza Wielkiego. Interpretacja jako słowo wolność to już twórczość ludowa? Twórczość ludowa, ale pasuje idealnie.
To pasuje po prostu mega dobrze. Co zwraca naszą uwagę, że szczerze trójząb Włodzimierza Wielkiego, nasze godło państwowe, to bardzo estetyczny znak. Tak, wygląda świetnie. To jeden z najbardziej estetycznych symboli na świecie. Jest doskonały, jest lakoniczny i można w nim dostrzec wiele rzeczy. Słyszałem kiedyś, że trójząb oznacza lewy i prawy brzeg Ukrainy, a w centrum Kijów. I kiedy w Kijowie jest silna władza, kiedy w Kijowie panuje harmonia, to i lewy i prawy brzeg są w harmonii, to znaczy są podległe. To też tak, cóż, to po prostu luźna interpretacja, którą kiedyś usłyszałem po tym, jak Włodzimierz Wielki zostaje chrześcijańskim władcą i dołącza do tego elitarnego klubu. Swoją drogą on ma przecież drugie imię. Bazylii, tak? Bazylii, tak, Bazylii. Dlaczego tak? Bo cesarz nazywał się Bazylii II, tak? I on też jest Bazylim. A Bazylii to imię, które oznacza również cesarskie. Oto Bazylii, Basileo, Basileus, to wszystko jest cesarskie. To jest cesarz. I on też staje się Bazylim. Kim on chce być? Też takim cesarzem, ale u siebie tutaj. Dlatego się rozbudowuje. I to był bardzo genialny krok. W rzeczywistości Ruś w tym momencie bardzo urosła w siłę, dała podstawy, by przez następne 2 stulecia Ruś była bardzo potężnym państwem. Cóż, powiedzmy, że aż do rozbicia dzielnicowego. A te monety to też świetna sprawa. Dlaczego jest tu taki herb? Ponieważ jego monety, które były bite, on był pierwszym z naszych władców, który zaczął bić własną monetę. Własna moneta w tamtym czasie oznaczało to, że ten władca jest suwerenny, niezależny od nikogo, bije własną monetę, nikogo nie potrzebuje. Do tego czasu, a i później, i w tamtym momencie używano u nas głównie, jakby to ująć, dzisiaj powiedzielibyśmy dolarów, prawda? Cóż, a wtedy głównie dirhemów, arabskich monet. Bo to handel tranzytowy, Ruś to handel tranzytowy i po co bić monetę, skoro zobacz ile Już jest. tak pieniędzy, które tu są. A wiesz, czy robili je ze złota, czy ze srebra? Złoto i srebro. Są, no wiesz, złotniki i srebrniki, tak? Nie pamiętam dokładnie, czy to był Jarosław, czy Włodzimierz. Na stole Włodzimierz, oto srebro jego, coś w tym stylu. To jego srebro, moneta. No i to jest super. On już tam występuje jako chrześcijański władca, no tak. I przy okazji na tych monetach, zarówno jego, jak i Jarosława, widać, że nie miał brody, jak to pokazują w tradycji moskiewskiej, czy później prawosławnej, że niby takie brodzisko miał, a on taki nie był. Najprawdopodobniej nosił wąsy, miał potężne wąsy, takie można powiedzieć kozackie, ale nie. Książęce wąsy, które miały pokazać, że jest władcą i na monecie jest przedstawiony właśnie z wąsami Tak, nie wąsiki, a przepustka do Konstantynopola. do Karogrodu, tak go też nazywano. Chersones. Tak, Chersones to już Krym, a Karogród to Konstantynopol. U nas tak go nazywano. Proszę okazać dokumenty, mówią mu. Mówią wąsy. Wąsy to moja przepustka, moje dokumenty. Dlatego też Włodzimierz na pierwszej hrywnie z lat 90. był o wiele przystojniejszy, potężniejszy i z wąsami, a nie tylko z brodą. Potem jeszcze inna sprawa. Miał takie marmurkowe dżinsy z wysokim stanem. Tak, on już dawno w lewisach chodził, kurczę. Kurtka jeansowa, tak, bluza z kapturem z wielkim tryzubem, o tak. Właściwie to jego bluza, w której tu siedzimy. I tak, podsumowując nieco, chrystianizacja to ważny krok w tworzeniu prawdziwego średniowiecznego państwa, uznawanego przez inne kraje. Zwłaszcza Bizancjum to numer 1 dla Rusi i w ogóle w Europie. Cesarz bizantyjski to jedyny prawowity, prawdziwy cesarz. Prawowity. Tak, to wciąż Rzym, tak, mały, ale to wciąż jest cesarstwo rzymskie. To po pierwsze, a po drugie dołącza do tego elitarnego klubu, ma za żonę bizantyjską księżniczkę. To przecież wszystko odmawiano wszystkim Europejczykom, cesarzowi Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a nasz barbarzyńca, że tak powiem, to osiągnął. Czyli to ogromny plus. Moneta. Własna moneta podkreśla to, że był to naprawdę suwerenny władca. On sam istnieje, sam bije monetę. To bardziej, powiedzmy, nie do handlu, ale bardziej jako dowód, że to naprawdę własne państwo istnieje, to podkreśla. Swoją drogą, wiesz, z jakich monet robili te monety? Po prostu przetapiali dirhemy, a potem robili No racja, a co? A co z tamtymi zrobić? wyrzucić, wycofywali z obiegu i wprowadzali już nowe. Super. Ukraiński spryt. Wszystko się zgadza. Włodzimierz Wielki rozszerzył swoje państwo. Jeśli w momencie jego panowania ten Nowogród wciąż nie był jasny, był czy nie był, istniała osada, tak? W latach 930., 40., ale nie to ogromne miasto, o którym się opowiada, ale on podbija przodków Rosjan, tak? Radymiczów, Wiatyczów i tak dalej, podbija ich, płacą mu daninę, wyrusza na białych Chorwatów,
to zachód Ukrainy, dzisiejsza Lwowszczyzna, idzie dalej, podbija Grody Czerwieńskie, no i potem Ruś Czerwoną, jak to się nazywa, to miasto Przemyśl, dzisiejsza wschodnia Polska. Wyprawił się również na Bułgarię nadwołżańską. Tak, walczył z Pieczyngami i to całkiem skutecznie z nimi walczył. Mówi się, że zaczął budować linie obronne wzdłuż rzeki Suły w obwodzie sumskim, dalej na południu Kijowszczyzny. Przypisuje mu się te wały, wiesz, zwane wałami żmijowymi, ale to znowu nie jest do końca udowodnione i być może, no, może ktoś wie na pewno, ja się na to nie natknąłem, aż tak się nie interesowałem, ale z tego co wiem, to one są chyba starsze, ktoś już wcześniej te wały usypał. Faktem jednak pozostaje, że Włodzimierz umacnia południowe granice. A to wszystko było możliwe tylko dzięki istnieniu pewnego mechanizmu, scentralizowanej władzy w tamtym czasie. I do tego to faktyczne jednoczenie tych wszystkich ziem pod znakiem chrześcijaństwa. Do naszego prawosławnego chrześcijaństwa przeniknęło wiele pogańskich obrzędów, jak choćby kolędy czy szczodrówki. To wszystko wywodzi się z tego kręgu kultury pogańskiej, z wierzeń bliskich naturze, zjawiskom, słońcu, księżycowi czy gwiazdom. Jesteśmy Ukraińcami, z nami jest Bóg i człowiek, który nas do tego Boga doprowadził. Pomniki Włodzimierza Wielkiego stoją nie tylko w ukraińskich miastach czy w Moskwie, o której wspomniałeś, ale i za granicą. Zgadza się. Na przykład w Toronto, Gdańsku, Londynie, Brisbane, w Australii i w innych miastach. Pewnie stawiały je nasze społeczności na emigracji. Kiedy mieszkałem w Rzymie znowu... O, w tym odcinku jeszcze o tym nie mówiłem. Właśnie kiedy mieszkałem we Włoszech w Rzymie i tam nasza ukraińska wspólnota grecko-katolicka ma cerkiew Świętej Zofii, jeśli się nie mylę, tak? Byłem tam i tam też znajduje się tablica, taka płaskorzeźba z Włodzimierzem. A skoro już o Rzymie mowa, to teraz coś, od czego wszystkim przejdą ciarki. Tak, już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy, ale za każdym razem, gdy o tym myślę i gdy zobaczyłem to pierwszy raz na własne oczy, pomyślałem, że to jakiś znak, coś niesamowitego. Włodzimierz Wielki to święty równy apostołom. Nie wiadomo dokładnie, kiedy go kanonizowano, ale stało się to jeszcze w średniowieczu. Po pierwsze, Kościół katolicki również uznaje go za świętego równego apostołom. I wyobraźcie sobie w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, centrum katolicyzmu, W Watykanie. Watykan, państwo watykańskie, Bazylika Świętego Piotra, ta potężna budowla wewnątrz, po prawej stronie można zobaczyć, podchodzisz i tam jest mozaika Włodzimierza Wielkiego, a obok jego babki, świętej Olgi, i widnieje napis Wielcy ewangelizatorzy Europy Wschodniej. I Włodzimierz Wielki jest tam przedstawiony na błękitno-niebieskim sztandarze. Ukraiński złoty tryzub, jego osobisty znak. Mieszkałem tyle czasu w Rzymie i nie wiedziałem, że w Bazylice Świętego Piotra jest coś takiego. Spędziłem tam tyle czasu, wchodziłem tam, pokazywałem to ludziom. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się o tym raz dawno temu. Była taka grupa na Vaucontakte, naprawdę. Zobaczyłem to. Tam, to jakieś kłamstwo. Przecież mieszkam w Rzymie, nie widzę tego. Poszedłem, sprawdziłem i widzę. Mnóstwo przewodników o tym nie wie, bo Rzym o tym milczy. Po co? W 1988 roku, 1000 lat od chrztu Rusi. I tam ustanowiono mozaiki na cześć świętej Olgi, czczonej też przez katolików, i świętego Włodzimierza, ich świętych. Przedstawili go z tryzubem, bo to był jego osobisty znak. Ale według prawa Watykanu jako państwa na jego terenie nie wolno używać flagi ani herbu innego świeckiego państwa, tylko papieskiego, czyli własnego herbu, powiedzmy watykańskiego. I myślę, że dlatego o tym milczą. Bo tak wyszło, że od 91 roku tryzub to godło Ukrainy. I wychodzi na to, że jedyne godło państwowe w Watykanie to poza watykańskim, właśnie to ukraińskie. No właśnie. To w ogóle, no po prostu nie wiem. Swoją drogą piękne są tam dzieła. I o, taki lifehack. Jeśli będziecie w Rzymie i ktoś was nie będzie chciał puścić, mówcie, że to wasz święty, jesteście z Ukrainy i idziecie się do niego pomodlić. O, od razu was tak przepuszczą.